Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Gadającej Głowy, jak to nazwałem. A dzisiaj chciałbym tak podsumować temat GPS-a. Ja wspominałem o tym w odcinku o prędkości i wysokości, chyba odcinek 37, dostępny na kanale. Jeśli ktoś nie widział, polecam się zapoznać. Ale nie tylko o GPS-ie, będzie także o tym podstawowym naszym źródle nawigacji, informacji o położeniu, czyli o systemie nawigacji bezwładnościowej. Wracając do GPS-a, od niego zaczniemy. Otóż GPS-em przyjęło się nazywać generalnie każdy system służący do określania swojego położenia za pomocą satelitów, a tak naprawdę jest to nazwa własna systemu amerykańskiego, bo jest jeszcze system rosyjski, GLONASS, i być może kiedyś będzie, ostatnia data ustalona przez komisarzy europejskich, system Galileo europejski, który już kilka lat temu miał być w pełni funkcjonalny, a budżet został przekroczony chyba 10-krotnie już, ale tak tylko na marginesie. Otóż ja, mówiąc później, będę używał tej nazwy GPS, a to będzie oznaczało wszystkie dzisiejsze czy też przyszłe systemy nawigacji satelitarnej. GPS i GLONASS powstały mniej więcej w podobnym czasie, gdzieś tam w okolicach lat 80., w okolicach lat 90. w połowie uzyskały pełną funkcjonalność. Ten system rosyjski później troszeczkę na tej funkcjonalności, że tak powiem, troszeczkę stracił, ponieważ finansowo źle stali w Rosji i nie byli w stanie utrzymywać tego systemu w odpowiednim stanie i gdzieś wrócił do pełnej funkcjonalności, z tego co wyczytałem, w okolicach roku 2015. A system amerykański GPS jest już od wielu lat w pełni funkcjonalny. Ten system europejski, jak wspomniałem, będzie teoretycznie w roku 2020. Jest jeszcze system chiński, który też niedługo w 2020 ponoć ma uzyskać pełną funkcjonalność, ale on będzie raczej na terenie, znaczy nie raczej, ale zgodnie z opisem będzie działał głównie na terenie Chin i krajów sąsiadujących. I jest jeszcze jakiś francuski system, ale on to już w ogóle nie jest do powszechnego użytku jakby przeznaczony. Dobrze. Należy sobie uświadomić jedną rzecz. To w kontekście częstych komentarzy pod wszelkiego rodzaju katastrofami, gdzie tam się szuka samolotów, które zaginęły na przykład, ale nie tylko. Otóż system GPS generalnie to jest odbiornik w sensie tego urządzenia, które my posiadamy, prawda? To jest odbiornik, tylko i wyłącznie. Co za tym idzie, nie da się namierzyć za pomocą samego tego odbiornika, prawda? Jeśli ktoś ma tylko odbiornik, to nie da się go namierzyć za pomocą systemu nawigacji satelitarnej, ponieważ nie ma kanału komunikacji jakiegokolwiek. Ten odbiornik namierzył swoją pozycję i to wszystko. Czyli ta osoba, która z tego odbiornika korzysta, lub ten, nie wiem, pojazd, w którym ten komputer określił swoją pozycję, musi teraz swoją pozycję wysłać do zainteresowanej osoby za pomocą innego jakiegoś tam medium komunikacji, czyli najczęściej za pomocą internetu, czy to takiego, czy innego, czy za pomocą SMS-a w przypadku łączności komórkowej, czy za pomocą po prostu wykonania połączenia telefonicznego, jeśli to jest osoba, i przekazania informacji o tym, gdzie jest. Nie da się namierzyć za pomocą samego systemu GPS niczego ani nikogo. Ten ktoś, podsumowując, musi się namierzyć sam i wysłać swoją pozycję dalej, czyli do kogoś, kto jest tą pozycją zainteresowany. I tak działają wszystkie systemy antykradzieżowe na przykład, czy systemy śledzenia samochodów w firmach. Tak bliżej jakby popularnych zastosowań. Otóż taki system kradzieżowy ma w sobie odbiornik GPS, który ustala swoją pozycję za pomocą tych satelitów i potem tą pozycję przekazuje do jakiegoś nadajnika, najczęściej opartego na telefonie komórkowym, na łączności takiej LTE, GSM, i ta pozycja jest przekazywana dalej do kogoś, kogo to ewentualnie interesuje. I tak samo z tymi samochodami w firmach śledzonymi, czy na przykład dzieci można śledzić w ten sposób. Są takie zegarki na przykład, gdzie jest odbiornik GPS i tam jest jakaś karta SIM, czyli telefon, i on wysyła swoją pozycję gdzieś tam do rodziców.
Wspomniałem o tym, że GPS to jest nazwa systemu amerykańskiego, a generalnie my w awiacji w tej chwili w lotnictwie zaczęliśmy używać takiego skrótu czy też określenia GNSS, czyli Global Navigation Satellite System. I w tej chwili na wszystkich nowszych kartach podejść, jeśli jest wymagana nawigacja za pomocą systemu opartego na satelitach, to jest to zaznaczone właśnie w ten sposób, GNSS. O tym będzie ten temat rozwinięty w momencie, kiedy będę omawiał generalnie zagadnienia związane z nawigacją w lotnictwie. A tutaj jest przykład na 3 kartach podejść, pokażę go. I tutaj mamy przykładowe, na przykład podejście Standard Arrival Route, czyli takie standardowa droga, po której dolatuje się do lotniska, gdzie wymagany jest ten certyfikowany odbiornik GNSS, jak tutaj widać. I dalej mamy Florianopolis, gdzie już mamy podejście ILS, jak widać, taka ciekawostka, czyli to końcowe podejście jest wykonywane według sygnału ILS-a, ale aby się znaleźć w miejscu, gdzie się przechwytuje ścieżka ILS-a, w tym konkretnym przypadku również jest wymagany certyfikowany odbiornik GNSS, czyli odbiornik GPS, mówiąc inaczej. I tutaj bliżej już nas Heraklion, gdzie już nawet podejście jest opisane jako AirNav GNSS, ponieważ tam nie ma ILS-a w Heraklionie. Jest albo podejście na WORA, czyli na ten taki nadajnik na ziemi, albo właśnie korzystając z systemów satelitarnych, czyli w tym przypadku GPS. Oczywiście ono ma takie ograniczenia, że nie pozwala na doprowadzenie samolotu tak nisko do pasa jak system ILS. Dobrze, i teraz pokrótce o tym, co to jest, jak namierza, jak się określa swoją pozycję za pomocą tych satelit. Zacząć należy od tego, że ten system składa się z satelitów, prawda, które stanowią ten segment kosmiczny jakby, z systemu nadzoru, czyli to są takie ośrodki naziemne, które w przypadku GPS-a systemu amerykańskiego są w ilości, z tego co wyczytałem, 12 w chwili obecnej, rozmieszczone są gdzieś tam na całym globie dookoła i one nadzorują ten system. Głównie sprawdzają dokładność tych zegarów, które tam są, bo to wszystko jest oparte na precyzyjnym pomiarze czasu przede wszystkim. Więc każdy satelita ma na swoim pokładzie zegar atomowy i precyzja tego jest kontrolowana przez te systemy naziemne. I ostatnia warstwa to jest ten segment użytkownika, prawda? Czyli te odbiorniki. I w przypadku znakomitej większości, znaczy do większości 3, prawda, mamy tych systemów, ilość tych satelitów jest mniej więcej taka sama, czyli do pełnej funkcjonalności jest około 30. W tej chwili GPS ma 31 satelitów, które krążą dookoła Ziemi, prawda? Natomiast samo wyznaczanie pozycji jest metodą triangulacji. To jakby zasada jest bardzo prosta, czyli swoje położenie możemy określić, znając odległość od 3 punktów o znanym położeniu. W przypadku próby określenia położenia w płaszczyźnie dwuwymiarowej, czyli na przykład na powierzchni Ziemi, tak? Jeśli znamy odległość od punktu A, B i C i wiemy, gdzie te punkty się znajdują, to znamy swoją pozycję. I tak to działa. Znamy odległość od satelitów, prawda? 3 minimum. To będziemy znali swoją pozycję na Ziemi, bo wiemy, gdzie one są. Jeśli jeszcze dodamy jednego satelitę, 4., to będziemy mogli poznać także swoją wysokość. Oczywiście to jest minimalna ilość satelitów, zazwyczaj jest ich odbiera się sygnał z większej ilości satelitów. A polega to w skrócie na tym, że te satelity wysyłają jakiś sygnał, który wiadomo kiedy był wysłany i wiadomo kiedy dotarł, prawda? I na podstawie tego czasu, jaki upłynął od momentu wysłania tego sygnału do momentu dotarcia do odbiornika, jest obliczana odległość do satelity pierwszego, którego pozycję znamy, i potem do następnych 2 minimum, aby określić swoją pozycję na Ziemi, ewentualnie do 4., aby określić swoją także wysokość. To tak w skrócie, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ one są bardzo skomplikowane.
Oczywiście ten system GPS głównie powstał do zastosowań militarnych i na początku, przed rokiem 2000, ten sygnał, który był z tych satelitów wysyłany, on był zakodowany jakby w ten sposób, że ta pozycja określana za pomocą odbiorników była niedokładna, plus minus 100 metrów. Po roku 2000 zniesiono jakby to zakłócanie, mówiąc tak kolokwialnie, zakłócanie tego systemu i już jest w tej chwili dokładność rzędu kilku metrów w przypadku systemu GPS tego amerykańskiego. Oczywiście nastąpił postęp technologiczny i w tej chwili te nowe odbiorniki, które są, one umożliwiają analizę większej ilości sygnałów z większej ilości satelit, nawet niektóre już w tej chwili umożliwiają teoretyczną analizę wszystkich dostępnych sygnałów z wszystkich satelit, co oczywiście jest niemożliwe, ponieważ w danym momencie widzimy tylko kilka tych satelit. Reszta jest za horyzontem, prawda? Nie są widoczne, a nawet te najnowsze odbiorniki, które macie najprawdopodobniej w swoich telefonach, umożliwiają jednoczesny odbiór sygnałów z systemu GPS amerykańskiego i systemu GLONASS. Ale do niektórych zastosowań ciągle ta dokładność jest zbyt mała tych odbiorników z systemu GPS. Szczególnie w czasie przed rokiem 2000, kiedy jakby występowało to kodowanie sygnału i niejako pokazywanie celowo odrobinę złej pozycji. I aby się przed tym ustrzec, powstały takie systemy oparte na dość prostej zasadzie, tak zwanego differential GPS, czyli polega to na tym, że umieszczamy na ziemi odbiornik, którego pozycję znamy, no bo on jest stały, umieszczony w jednym miejscu i ten odbiornik określa swoją pozycję za pomocą systemu GPS. I system GPS podaje mu oczywiście troszeczkę inną pozycję niż ta znana i on wie w tym odbiorniku, wtedy jest znany błąd, jaki występuje na danym obszarze. I wartość tego błędu jest transmitowana do odbiorników tych ruchomych, które gdzieś tam są, prawda, w terenie, czy to geodezyjnych, czy do innych zastosowań. I wtedy ten geodeta, stojący ze swoim odbiornikiem systemu GPS, dodatkowo dostaje ten sygnał z stacji naziemnej i wie, że pozycję swoją określoną za pomocą swojego własnego odbiornika GPS musi skorygować o te 5 metrów. Oczywiście to się dzieje automatycznie i ten system już podaje temu geodecie na wyświetlaczu, czy tam na jakiejś mapie tą pozycję skorygowaną, czyli tą właściwą. I to potrafi osiągnąć dokładności do centymetrów. Nawet w Polsce jest taki system, nazywa się Aktywna Sieć Geodezyjna, w tej chwili działa na terenie całego kraju, czyli sieć takich odbiorników, które namierzają swoją pozycję za pomocą systemu GPS i ten błąd wysyłają do odbiorników geodezyjnych. Dodatkowo jeszcze są takie systemy jak w Ameryce ten WAAS, Wide Area Augmentation System, i w Europie jest system EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay System. Fachowo. Mam taką ściągę tutaj. Otóż chodzi o to, że oni jakby rozszerzyli zasięg tego systemu, ponieważ dane o błędzie z tych odbiorników naziemnych są wysyłane do satelity innego, niezwiązanego z systemem GPS, i ten satelita transmituje je na Ziemię. I wtedy te odbiorniki geodezyjne czy do innych zastosowań wymagających wielkiej precyzji odbierają ten sygnał satelitarny z błędem, o jaki należy skorygować swoje obliczenia. Dodatkowo jeszcze jest ten system AGPS na przykład w komórkach, który do wstępnego ustalenia pozycji korzysta z znanej pozycji tych nadajników komórkowych, prawda? To się nazywa AGPS. Dobrze, i teraz w lotnictwie chce się zaimplementować tą samą zasadę, czyli ponieważ na chwilę obecną system GPS nie pozwala na precyzyjne naprowadzanie i zastąpienie na przykład systemu ILS, więc chce się w przyszłości wprowadzić takie lokalne systemy korygowania tej pozycji określanej za pomocą odbiorników GPS w samolotach.
To się nazywa Local Area Augmentation System, albo jest częściej stosowana taka nazwa Ground Based Augmentation System. To będzie polegało na tej samej zasadzie. W tej chwili są testy tego, są plany wprowadzenia tego prędzej lub później. Otóż ta sama zasada, czyli są odbiorniki w okolicach lotniska, które określają swoją pozycję za pomocą systemu GPS i wysyłają do samolotów lądujących, podchodzących do lądowania korektę, wielkość korekty, jaką należy uwzględnić przy określaniu pozycji, i to umożliwi jakby precyzyjniejsze naprowadzanie samolotów do lądowania i zastąpienie systemów ALS gdzieś tam kiedyś w przyszłości, prawda? Ale nie precyzja jest najważniejsza. Nie to stanowi największy problem systemu GPS. Dużo większym problemem jest to, że ten odbiornik nie jest w stanie w odpowiednio krótkim czasie zorientować się, że pozycja przez niego obliczana jest zła, ponieważ na przykład sygnały z satelitów, które otrzymuje, są o niewłaściwej jakości albo są błędne. I aby to umożliwić, zabudowano w tych odbiornikach służących do nawigacji w lotnictwie, certyfikowanych do tego, żeby taką nawigację w lotnictwie przeprowadzać za pomocą systemu GPS, takie algorytmy, które się nazywają RAIN, to jest Receiver Autonomous Integrity Monitoring. Chodzi w skrócie o to, że mając sygnał z 5 satelitów, i to jest warunek konieczny, aby mieć dostęp do 5 satelitów, ten algorytm jest w stanie wykryć po kilku sekundach, że ten sygnał jest niewłaściwy i poinformować o tym pilotów, czy też systemy nawigacyjne samolotu, że w tej chwili nie można polegać na pozycji podawanej przez GPS-a, ponieważ najprawdopodobniej jest ona błędna. Te systemy naziemne, o których wspominałem, te lokalne takie, z tymi odbiornikami koło lotniska, które będą monitorować precyzję systemu GPS, mają w tym też pomóc. One jakby szybciej wykryją, że z systemem GPS jest coś nie tak, z sygnałem, i poinformują systemy samolotu, że od tego momentu nie można na tym polegać i załoga zostanie o tym poinformowana i na przykład wykona go veranda, jeśli nie będzie widziała ziemi, prawda? I teraz taka ciekawostka. Skąd my możemy wiedzieć, że na przykład planując podejście według GPS-a w Heraktionie za 2 godziny, tam będzie 5 satelitów widocznych, prawda? Bo wprawdzie satelitów, jak powiedziałem wcześniej, jest 30, ale one krążą dookoła Ziemi. W danym momencie, w danym miejscu może być tak, że odpowiednio widocznych satelitów nie będzie 5. Odpowiednio widocznych, czyli odrzuca się jakby te, które są bardzo nisko nad horyzontem, ponieważ sygnał z nich się uznaje za nie dość precyzyjny albo mogący ulec jakimś zakłóceniom, a także te satelity muszą być odpowiednio rozmieszczone, bo jeśli wszystkie 5 satelitów będzie w jednym miejscu nad nami, no to pozycji też nie określimy. I teraz jest taka strona, tutaj mamy, gdzie to jest akurat, tych stron jest kilka, ale to jest akurat strona z Europejskiej Agencji Ruchu Lotniczego, z Eurocontroli, gdzie można sobie takie obliczenia wykonać. I wpisując tam na przykład nazwę lotniska, w tym przypadku ja wpisałem Warszawę, można sobie zobaczyć, jak tutaj widać, że o określonej godzinie, prawda, to są te czerwone kreski, system nie zapewni tego właśnie wykrywania, czy sygnał jest właściwy, czy nie, a co za tym idzie, jeśli nasze lądowanie by wypadło w tym konkretnym momencie, to nie możemy wykonać tego podejścia opartego na nawigacji satelitarnej. Jeszcze należy dodać to, o czym wspomniałem częściowo, aczkolwiek może nie wprost w tym odcinku o prędkości. A mianowicie my z systemu GPS na naszych przyrządach nie mamy żadnych bezpośrednich wskazań. Czyli te odbiorniki GPS można jakby ich wskazania sprawdzić tylko i wyłącznie tam gdzieś na jakiejś stronie w systemie nawigacyjnym, co widać na tym filmie także. Tam jest taki moment, gdzie przez równik przelatujemy i gdzie różnica w wysokości pomiędzy barometrycznym wysokościomierzem a GPS-em jest aż 2500 stóp. To jest ta strona, na której widać wskazania odbiorników GPS, ale normalnie my ich nigdzie przed sobą nie widzimy. To, co widzimy przed sobą, te wszystkie prędkości, czyli ground speed i TAS, czyli prędkość względem powietrza, to są prędkości wyliczane przez system nawigacyjny, a on się opiera głównie na tych urządzeniach
nawigacji bezwładnościowej. A GPS jest jakby tylko używany do tego, żeby sprawdzać, czy ten system nawigacji bezwładnościowej pracuje prawidłowo i korygować jego obliczenia, ponieważ one po czasie stają się mniej precyzyjne. Ale jeśli system nawigacji samolotu wykryje, że z systemem GPS jest coś nie tak, z pozycją podawaną przez GPS-y, to je odrzuci i będzie się opierał tylko i wyłącznie na wskazaniach, obliczeniach z systemu nawigacji bezwładnościowej. Teraz przejdźmy do tego naszego systemu podstawowego nawigacji, czyli tego systemu nawigacji bezwładnościowej. Kiedyś nazywano to INS, Inertial Navigation System, teraz Inertial Reference System. To są akronimy, to w zasadzie znaczy to samo. I dlaczego on jest naszym podstawowym systemem? Otóż założenie jest takie, że my musimy być niezależni całkowicie w określeniu naszej pozycji, a tym samym kierunku, w którym mamy podążać, aby dolecieć do celu, od jakichkolwiek sygnałów zewnętrznych. Czyli ani z satelitów, ani z jakichś odbiorników naziemnych na dłuższą metę nie możemy polegać na nich. W związku z czym właśnie wymyślono, aby zastosować ten system nawigacji bezwładnościowej. W samolocie są w przypadku Airbusa 323 takie systemy, ponieważ jak wspomniałem, w samolotach wszystko tych dużych komunikacyjnych jest zdublowane co najmniej, albo występuje w ilości 3. I taki jeden moduł zawiera w sobie 3 żyroskopy, czyli mierzące obrót samolotu w każdej z osi, i 3 akcelerometry, które mierzą przyspieszenie samolotu w każdej z 3 osi. I na tej podstawie obliczają pozycję samolotu, zaczynając od początku, czyli od jego postoju na płycie postojowej. On się zaczyna poruszać i to jest zliczane. O ile się obrócił, o ile przyspieszył w danej osi, to znaczy, że ma taką prędkość, o tyle się przemieścił i tak dalej. Kiedyś te przyrządy to były przyrządy mechaniczne, po prostu kręcące się szybko żyroskop, czyli takie kółko o dużej masie, prawda? Które w momencie, kiedy ono jest użytkowane i w momencie, kiedy jakby samolot zmienia swoją pozycję, on zostaje w tej samej osi. No i tak w tych 3 osiach. I na tej podstawie jest obliczany kąt, o jaki się obrócił samolot, i te 3 akcelerometry, które mieszczą przyspieszenie. A w tej chwili w samolotach naszych zastąpiono te mechaniczne żyroskopy laserowymi, które są tańsze i zachowują większą niezawodność. Bo jeśli chodzi, tutaj taka ciekawostka, o precyzję, to dalej precyzyjniejsze są te mechaniczne. I te, które my mamy, to wcale nie jest, że tak powiem, szczyt osiągnięć, jeśli chodzi o precyzję. Ponieważ najprecyzyjniejsze są te stosowane w na przykład pociskach balistycznych. One muszą większą dokładność zapewniać niż te w samolotach i to jest jakieś 2 rzędy wielkości. Także to taka uwaga, tam ktoś napisał, że przecież co to ja jakieś bajki opowiadam, bo to niemożliwe, żeby było takie precyzyjne. No fakt, to nie jest precyzyjne, bo precyzyjniejsze są w pociskach balistycznych, jak wspomniałem, na przykład, czy w łodziach podwodnych, ale te nasze są również bardzo precyzyjne. Umożliwiają, tak jak wspomniałem wcześniej i co będzie widoczne za chwilę, wykrycie tego, i że się Ziemia obraca i gdzie jest, na tej podstawie określenie, gdzie jest północ geograficzna, prawda? To jest takie zjawisko, które można zaobserwować na przykład w wielu muzeach techniki. Często jest w muzeach techniki taki, jakby to powiedzieć, bajerek, że wisi sobie wahadło takie gdzieś, które ma kilkanaście czasami metrów długości i ono jest sprawione w ruch rano przez obsługę, prawda? Ono ma na tyle dużą bezwładność i na tyle mało opory, że tak się huśta przez pół dnia. I jak Ziemia się obraca, to ta płaszczyzna huśtania się tego wahadła się zmienia i po tym jest wykazane, tam jest często taki opis, że to jest dowód na to, że Ziemia się obraca, prawda? Bo to wahadło się zaczyna wahać w różnych w kolei w następnej płaszczyźnie, prawda? Często jeszcze jest tak, że tam są jakieś pachołki ustawione, no po kolei przewraca te pachołki w ciągu dnia. Więc to jest mniej więcej ta sama zasada i to same zjawisko wykorzystane. W Airbusie mamy te przyrządy, czyli tą nawigację bezwładnościową. Każdy z tych modułów jest sprzężony dodatkowo z
Air Data Computer, czyli to jest ten komputer, który zbiera dane z tych czujników, dajników ciśnienia, o których wspominałem w odcinku o prędkości i wysokości. I te dane, czyli to ciśnienie z rurki Pitota i to ciśnienie statyczne z otworów w samolocie, tych z boku, jest podawane właśnie do tych urządzeń, tych przetworników. I to razem w sumie stanowi jeden moduł, jedno urządzenie, które z kolei do systemów nawigacyjnych samolotu już podaje kompletne dane, czyli zarówno o prędkości względem powietrza, jak i o prędkości względem ziemi obliczanej z tych akcelerometrów, jak i o kierunku, w którym odchylony jest dziób samolotu, czyli headingu tak zwanego, jak i traku, czyli kierunku, w którym się porusza samolot, bo one się różnią w zależności od tego, z której strony wieje wiatr, to ten kierunek, w którym obrócony jest dziób samolotu, od tego kierunku, w którym przemieszcza się samolot, może być inny i dodatkowo na tej podstawie jest wyliczana prędkość wiatru na danej wysokości. Ale o tym będzie przy nawigacji. I tutaj nagrałem taką procedurę, jak wygląda włączanie tych urządzeń. I tutaj widać procedurę załączania tych naszych systemów nawigacji bezwładnościowej. Po kolei załącza się jeden, później drugi i na środku jest numerek trzeci. Tak to jest numerowane. Z lewej jest pierwszy, czyli od strony kapitana, drugi jest od strony pierwszego oficera, a ten zapasowy ma numer trzeci i jest na środku. I dodatkowo przeprowadzać taką procedurę sprawdzenia tutaj, czy działa zasilanie awaryjne z baterii. Na chwilę czeka się, aż się ta lampka BAT zapali i zgaśnie. I tutaj już widać system ten nawigacji bezwładnościowej wykrył na podstawie obrotu Ziemi za pomocą żyroskopów, gdzie jest oś tego obrotu, a co za tym idzie, gdzie jest północ geograficzna, ale my w nawigacji naszej lotniczej korzystamy z kierunków magnetycznych i one są prezentowane nam na podstawie bazy danych dewiacji, która jest zabudowana jakby w to urządzenie i ono wie, że w takim i takim miejscu na Ziemi występuje taka i taka dewiacja i już nam tutaj prezentuje na wyświetlaczu kierunki magnetyczne. Ponieważ znając kierunek północy, można określić, w którym kierunku jest obrócony dziób samolotu, czyli nasz heading. W międzyczasie wprowadziliśmy pozycję początkową samolotu i po 10 minutach system pokazuje na mapie naszą pozycję i porównuje jakby to, co wprowadziliśmy z tym, co sam wyliczył, ponieważ jeśli chodzi o szerokość geograficzną, to system ten inercyjny bezwładnościowy pozwala obliczyć naszą szerokość geograficzną, ponieważ na każdej szerokości występuje inne tempo obrotu poszczególnych żyroskopów, prawda? Natomiast jeśli chodzi o długość geograficzną, czyli wschód-zachód, tego system nie jest w stanie wyliczyć, ale porównuje poprzednią zapamiętaną pozycję, kiedy został wyłączony, z tą, którą mu podaliśmy teraz. Jeśli ta różnica byłaby za duża, to zgłosiłby nam błąd, ponieważ nie występuje taka sytuacja, że samolot jest na przykład holowany na odległość 100 km. Jakieś tam małe błędy rzędu kilku kilometrów są dopuszczalne i wtedy system przyjmuje, że to, co wprowadziliśmy jako pozycja początkowa lub w przypadku samolotu wyposażonych w GPS, ta pozycja jest brana z GPS-a często, jest właściwe. Natomiast jeśli ten błąd będzie przekraczał jakąś tam wartość, to on nam zgłosi błąd, że poda nam informację, że ten błąd jest zbyt duży i musimy to sprawdzić, dlaczego tak jest. Czy pomyliliśmy się, czy też system działa niewłaściwie. Następnie w momencie rozpoczęcia lotu, czy też poruszania się samolotu, tak jak wspomniałem wcześniej, pozycja samolotu jest zliczana przez ten system nawigacji bezwładnościowej, ale ponieważ on ma pewne błędy w czasie, prawda, zaczyna troszeczkę się odchylać znaczy jego wskazania zaczynają być troszeczkę nieprecyzyjne, no więc jego pozycja jest jakby korygowana przez te komputery nawigacyjne na podstawie pomiaru odległości od czy to nadajników naziemnych DME, czyli Distance Measurement Equipment. To są takie nadajniki umieszczone w wielu miejscach na Ziemi i my, mierząc odległość od tych nadajników, też znamy swoją pozycję, prawda?
i ona jest pozbawiona tego błędu wynikającego z niedokładności tych żyroskopów i tą pozycję się uaktualnia. Albo z systemu GPS. Ale w momencie, kiedy system uzna za pomocą jakichś tam swoich algorytmów, że no, ten system to się zbyt bardzo różni, prawda? Bo te 3 bezwładnościowe systemy nawigacji pokazują jakąś tam pozycję uśrednioną, a te systemy, czy do GPS, czy też pomiaru odległości do nadajników naziemnych, pokazują coś całkiem innego. I w tym momencie on zaczyna odrzucać tę pozycję obliczaną z odbiorników naziemnych czy z GPS-u i od tego momentu uznaje, że jednak my się poruszamy zgodnie z tym, co pokazuje ten system nawigacji bezwładnościowej, do momentu, kiedy uzna, że ten sygnał z Ziemi na przykład jest właściwy. I to się tak w praktyce odbywa, czyli na przykład samolot niewyposażony w uaktualnianie pozycji z GPS-a sobie gdzieś tam leci nad terenem, gdzie nie ma tych nadajników naziemnych, prawda? Czyli gdzieś nad morzem na przykład. No i przez moment nam się pojawia informacja, że only IRS navigation, prawda? Czyli, że od tego momentu lecimy sobie tylko według wskazań tych z przyrządów, z tych systemów nawigacji bezwładnościowej i w momencie, jak dolecimy gdzieś tam do lądu, gdzie już zaczynają się pojawiać sygnały z tych nadajników naziemnych, z powrotem on się kalibruje i oznajmia nam, że ok, to ja znowu wiem, gdzie ja jestem, z dużo większą precyzją. I tak lecimy aż do lotniska docelowego, gdzie z kolei są systemy naziemne, takie jak ILS na przykład, które umożliwiają już precyzyjne lądowanie nawet w warunkach ograniczonej widzialności. Są też te podejścia oparte na systemie GPS, czyli w miejscach, gdzie tych odbiorników naziemnych nie ma w ostatecznej ilości, aby tą pozycję naszą skutecznie korygować, wtedy opieramy się na korekcie z systemów satelitarnych, czyli to są te podejścia, które przedtem pokazywałem, opisane jako GNSS, ale one mają dużo mniejszą precyzję. One nie pozwalają zgodnie z przepisami i bezpiecznie doprowadzić samolotu tak precyzyjnie do lądowania jak system ILS ze względu na ograniczenia systemu GPS, o których wspomniałem wcześniej, czyli ten czas na przykład na wykrycie niewłaściwego określania pozycji. Dobrze, mam nadzieję, że podsumowałem temat i że stał on się jaśniejszy dla tych z Was, którzy byli tym zainteresowani. Dziękuję bardzo.